Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Q&A. Ten odcinek będzie takim suplementem do poprzedniego odcinka, czyli będziemy w dalszym ciągu opowiadać o dzikich polach, ponieważ pojawiło się kilka dodatkowych pytań. Czy jeszcze raz mam to powiedzieć? Już mamy zaczynać, bo ja jakoś nie widzę tego. Tak, już zaczęliśmy, tylko tam hałasy były. No i hałasy takie. Były, nie To jeszcze raz. To jeszcze raz, dobra. Dzień dobry. Ale o czym konkretnie? Teraz ty. Miałeś powiedzieć o czym konkretnie, a potem ja Konkretnie o dzikich polach. Czyli o tym... No dalej. No nie, bo ja nie mogę przejść do punktu drugiego, póki ty nie... Czyli nagrania i ciekawostki dotyczące albumu. Czyli konkretnie o nagraniach i ciekawostkach i tych wszystkich rzeczach, o których nie powiedzieliśmy ostatnio, ponieważ zabrakło nam czasu. Poza tym była inna forma po prostu, no. Odpowiemy również na wasze pytania dotyczące albumu. Już też tyle nagadałem. I powiemy też o drugiej turze turza, bo drugiej turze turza. O drugiej turze tura. Ponieważ ta trasa wiąże się bardzo z dzikimi polami, a właśnie się zakończyła, więc możemy kilka ciekawostek rzucić. Ja na przykład jeszcze nie ściągnąłem charakteryzacji. Poza tym będziemy mieli nowy konkurs oraz rozstrzygnięcie konkursów, w których do wygrania była płyta, właśnie Dzikie Pola. Chodzi nam o konkurs, który dotyczył, Boże, no właśnie, kurczę, nie wiem jak to ująć, bo bogowie, to jest takie bogowie. skomplikowane. Bo nas oglądają. Dobra, sorry. Oprócz tego będziemy mieli rozstrzygnięcie, jeszcze raz. Oprócz tego rozstrzygniemy konkursy, właściwie jeden konkurs, ale w wielu postaciach. Ten, co się dopytujecie na Facebooku, ten, który był ogłaszany na wydarzeniach. Związany z głosowaniem na setlisty. Tym, co nie widzieli, przypomnę, że zrobiliśmy coś takiego, że można było głosować na drugą część koncertu, na utwory, jakie mamy zagrać. I ludzie głosowali, a spośród tych, którzy głosowali, obiecaliśmy, że wybierzemy kogoś, kto dostanie specjalną nagrodę i listę tych osób za chwilę, albo może później, pod koniec odcinka, Marcin wydrukuje, czy jak to się nazywa, pokażę wam, wyświetli, wmontuje. Czyli ogłosimy listę zwycięzców. No i będzie też parę ogłoszeń persywalialnych, w których powiemy, co było, co będzie i co jest teraz. Słuchajcie, kilka ciekawostek na początek o nagrywaniu, o takiej technicznej stronie nagrywania dzikich pól. No, tak jak poprzednie płyty, mieliśmy materiał najpierw zrobiony, nagraliśmy sobie we własnym studio demo i potem weszliśmy do Unique Sound Studio bez sound i nagraliśmy już całą płytę, zaczynając od... Kasia opowie. Od perkusji, ponieważ jest to standardowa procedura, że zaczynamy od perkusji. I co? To znaczy wszyscy tak zaczynają. Może na następnej płycie pokusimy się o zmianę, ale na razie jeszcze tradycyjnie od perkusji zaczęliśmy. A potem do tej perkusji ja dograłem taką partię gitar, ale to była taka techniczna partia gitar, bo potem nagrałem jeszcze raz i jeszcze raz, to wam później wytłumaczę dlaczego, ale pochodziło o to, żeby Kasia mogła nagrywać co? Wiolonczele, a potem żebyśmy mogli nagrać wokale. I tutaj zaznaczam, bo parę osób tam widziałam, że się pytało i nie było pewnych. Wszystkie wokale nagraliśmy razem z Mikołajem, czyli Mikołaj i ja. Natomiast... Czyli wszystkie męskie Kasia, a wszystkie żeńskie czy odwrotnie? Nie no, tak. Odwrotnie. Oprócz oczywiście wstępu do Chortycy, gdzie mieliśmy gościa i to był Kacper Siejkowski. I poza atakiem maszyn. I atakiem maszyn, gdzie Ewa zrobiła recytację. I to są, jeszcze raz podkreślamy, dwa wyjątki. Poza tym wszystkie wokale na dzikich polach są żeńskie Kasi, a męskie moje. Przy czym też parę screamów Kasi się też znalazło, prawda? A przy czym mój jeden męski też. I nawet jeden męski Kasi, czyli Kasia opaździerzyła żeńskie, męskie i screamy, a ja tylko się wydzierałem. No. I co? I jak już to mieliśmy, to... Jak już to mieliśmy, to dograliśmy bas. Z tym, że bas dograliśmy już w naszym studio. Ja z Kłoskiem siedziałem, męczyłem go strasznie przez 3 dni, po czym te partie basu zostały zreampowane w naszym ulubionym Unique Sound bez Sound
studio na wielu wzmacniaczach naraz. W tej chwili nie pamiętam, jakie to były wzmacniacze, ale postaramy się dopisać jakąś listę dla maniaków gitarowych, bo wiem, że 3 was tam jest, pewnie ogląda. Po czym co? Frącek dosłał u siebie w studio bez nazwy parę gitar, takich dodatkowych zupełnie. Po czym ja dograłem wszystkie gitary do Dzikich Pól raz i okazało się, że jest nie taki sygnał jak trzeba, więc dograłem jeszcze raz, drugi raz. Czyli 2 razy, czyli już 3 razy w sumie nagrałem gitary do Dzikich Pól. A potem jeszcze na końcu machnąłem solówki. Solówki zawsze tak już chyba to jest 3., 4. czy 5. płyta, której proces wygląda tak, że solówki na samym końcu dogrywam. Także większość zespołu i nawet Kasia słyszy te solówki dopiero jak płyta wyjdzie. Dzięki temu nikt mi się nie wiecie. Nie? Tak, ale właśnie to jest ten problem, że potem się człowiek przyzwyczai już do utworu bez solówki, a potem nagle się pojawia solówka i totalnie zmienia wszystko. Ale na szczęście, jak do tej pory, przechodzi bardzo krytyczne spojrzenie Kasi, ta solówka już po wszystkim. No bo nie mam wyboru. Ale mówiłaś, że było okej. A co miałam powiedzieć, no? Nawet chwaliłaś. Nie no, byle czego bym nie puścił, więc... No wiesz, też swoim nazwiskiem to firmujesz, więc... No nie wiem, no a jak wam się podobają solówki? Znaczy niektórym się nie podobają, bo napisali pod marzoneczką, że fajnie, więcej takich, tylko bez solówek. Tak? Ja was znajdę. Co wy gadacie? No przestańcie. A tam była tylko jedna solówka na całą płytę, tylko jedną mi pozwolili. No, może dlatego, bo nie mieli tej, wiesz, jakby spojrzeli na całość, to by to się im wszystko poukładało, że to właśnie ma swoje miejsce i to jest fajne takie na zakończenie i to ma swój sens. Żebym się nie zniechęcił i na przykład nie postanowił nagrać solowej płyty. Dlatego też Kasi też pozwalamy na solówki na wiolonczeli, żeby też nie nagrała przypadkiem solowej płyty. Ale ja mam coś mało, uprzedzamy. Więc nie wiem. Więc no nieważne. Nie wiem. Słuchajcie, no i tak w skrócie wyglądał cały proces nagrywania, czyli nic wielkiego. Chociaż trochę to trwało, ale było bardzo przyjemne. No przede wszystkim wszystko poszło już sprawnie bardzo, bo już jakby jest to któraś nasza płyta z kolei, więc już mamy doświadczenie, wiemy wszystko co i jak i też mamy też bardzo dobrych muzyków naprawdę, więc wszystko jakby tutaj nie ma problemu ze współpracy. To trzeba podkreślić, że oni byli bardzo zaangażowani i chcemy ich pochwalić, tak, bo naprawdę dzięki dali nim radę. ta płyta, no tą płytą weszliśmy na jakiś nowy poziom, nowy level, którego wcześniej nie mogliśmy osiągnąć. Ten poziom techniczny i zaangażowanie tych muzyków, no i umiejętności przede wszystkim, prawda? Tutaj bardzo, bardzo grube podziękowania dla Ściery i Kłoska, mega sekcja. No i Frąckowi też podziękuję. A niech ma. A niech ma. No i oczywiście Ewa i Kacper też. Może ciekawostki byśmy też zdradzili. Możemy parę fajnych ciekawostek. Powiedz o tej gitarze, czemu właściwie musiałeś tam nagrywać drugi raz? Aha, mówiłeś, bo brzmienie. Mówiłem już, bo ale... chodziło o to, że wszystko było okej, było naprawdę fajnie, tylko że troszeczkę był za słaby sygnał tej gitary, którą nagrałem. I przez to nie można było dobrego brzmienia na wzmacniaczach wyciągnąć, więc musiałem kupić takie specjalne urządzonko i nagrać przez nie jeszcze raz wszystkie gitary. No na początku średnio mi się podobał ten pomysł, no bo wiecie, robić jak to jest. drugi raz to samo, to już tak. nie jest przyjemne, ale... Bałem się, czy dam radę drugi raz tak samo, ale właśnie... ale ogólnie to wyszło lepiej, bo jak już nagrawałem właściwie 3. raz te gitary, no to już wszystko o nich wiedziałem. Także gitary są 3 razy nagrane. Przy czym też właśnie ciekawostka, niektóre te pierwsze wersje gitar nagranych jeszcze w studiu czasami też wchodziły, bo do czegoś tam były akurat potrzebne. O, i tu jest też kolejna ciekawostka związana z gitarą do utworu Rytuał. Ponieważ jak robiliśmy to demo, o którym mówiłem, na początku było demo płyty, to nagrałem pierwotny pomysł nagrałem na telefonie. I brzmiało super. I po prostu było idealne brzmienie. Najbardziej oddające klimat black metalowy brzmienia, jakie można znaleźć. I potem bardzo długo w studiu szukaliśmy tego brzmienia. Szukaliśmy jak tą gitarę tak przetworzyć, tak ją zepsuć, żeby brzmiała jak ta z telefonu i się nie udawało. I ostatecznie wyszło tak, że na płycie
bardzo efektami zmasakrowana gitara, żeby przypominała tą z telefonu, ale na klipie użyliśmy w ogóle tej właśnie, która była nagrana na telefonie. W tym początkowym fragmencie, jak zaczyna się utwór, bo potem już jest normalna. Czyli tak naprawdę to są dwie wersje zupełnie utworu. Jest wersja do klipu i wersja na płytę. I zresztą tak samo jest z klipem Wieczerza, Wieczerza. tylko w przypadku Wieczerzy oba utwory miksował Marek, a w przypadku Rytuału tą wersję do klipu to ja miksowałem. Teksty piosenek to było coś, nad czym najdłużej pracowaliśmy, jeżeli chodzi o płytę. Sam pomysł, sama idea, koncepcja, historia powstała jeszcze zanim pierwszy dźwięk powstał na płytę. To było podstawą, ale ponieważ to jest tak ważna rzecz, przekazać słowami pewne emocje, pewne klimaty, że szlifowaliśmy te teksty do właściwie końca nagrywania, prawda? No tak. I do końca nagrywania wokali na pewno. Pewne rzeczy dograliśmy w takiej drugiej dodatkowej sekcji, sesji, jak już wszystko było nagrane, to jeszcze raz podjechaliśmy dograć parę wokali już do całości, no bo tam tekst albo się zmienił, albo dopiero powstał. Poza tym to też jakby teksty i wiadomo, partie wokali zawsze muszą być dopasowane do tego, co już instrumentami tam zrobimy, więc musieliśmy dopiero w momencie, kiedy naprawdę już wszystko zarejestrowaliśmy, jeśli chodzi o instrumenty, to wiedzieliśmy, na czym stoimy, jaką mamy bazę, żeby już dokładnie w których miejscach i tak dalej, żeby te wokale zrobić, więc to też jakby z tego wynika, że te wokale na samym końcu, one już czekają na ten moment, kiedy już wszystko jest, cała reszta jest gotowa. W sumie niebagatelna kwestia głosów naszych, ponieważ zwłaszcza jeżeli chodzi o mój głos, no ja tam w niektórych utworach dałem z siebie bardzo, bardzo dużo, jeszcze nigdy tyle z siebie nie nawydzierałem. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, bo też bardzo emocjonalnie podszedłem do tych śpiewów, krzyków właściwie. I niektóre utwory naprawdę to można było nagrać pół utworu na jeden dzień. Tyle energii to kosztowało i potem już dalej głos mi nie działał i trzeba było zrobić przerwę. Więc troszeczkę nad tymi wokalami siedzieliśmy i nie było to łatwe, ale bardzo, bardzo dużo emocji w nich zawarliśmy. Jeszcze nigdy, przynajmniej ja, w taki sposób nie śpiewałem i aż tyle emocji w śpiew nie włożyłem, co właśnie podczas tej płyty. Ten czas w studiu jest zawsze momentem, kiedy my sobie jakby, wiadomo, korzystamy z doświadczenia i z tego, co umiemy i co potrafimy, jeśli chodzi o wokal, ale też bardzo dużo eksperymentujemy, sprawdzamy, przesuwamy granice, sprawdzamy, badamy to wszystko, na ile jesteśmy w stanie, co możemy tym głosem osiągnąć i jakie dźwięki wydać. I czasami zdarza nam się faktycznie, co nie jest za dobre, ale zdarza nam się nadwyrężyć to gardło, bo taki moment, kiedy możemy sobie się pobawić tym wszystkim. No myślę, że na Dzikich Polach ja i Kasia znacznie przesunęliśmy te granice, prawda? Tak. Spróbowaliśmy zupełnie nowych technik i sami usłyszycie, że jest to i też pod tym kątem inna płyta. Na pewno to będzie z każdą płytą przesuwać się coraz dalej, więc aż dojdziemy do jakiegoś końca. Nie ma końca chyba, tak mi się wydaje, nie wiem, mam nadzieję, że nie ma końca, że po prostu będziemy w stanie odkrywać nowe rzeczy w swoich głosach. Jest też ciekawostka związana z gitarą, bo na pewno znacie z poprzednich odcinków i z Nie kręć tego historię o tym, że stałem się sygnaturodawcą paczki gitarowej Mięsko Caps i przez całą trasę grałem właśnie na tej kolumnie na Pożodze, bo taką nazwę nosi i teraz zdradzę wam, dlaczego się nazywa Pożoga. Prawdopodobnie dlatego, bo to nie ja ją nazywałem. Prototyp tej kolumny został spalony przeze mnie podczas nagrywania płyty w bardzo widowiskowy sposób. Naprawdę poszedł dym. Niestety nie mieliśmy wtedy akurat ukrytej kamery zamontowanej i nie możemy wam tego pokazać, ale normalnie, klasycznie spaliłem głośnik, całą kolumnę. Trzeba było gasić i trzeba było szybko zrobić nową, żeby można było dalej nagrywać. Pewnie dlatego ta druga już wersja nosi nazwę Pożoga i pewnie na pamiątkę tego została w taki sposób jakby, jak to się nazywa?
wykończona, czyli to drewno jest takie podpalane na niej. I co jeszcze? A, jeszcze wam możemy opowiedzieć o interludiach, prawda? Bo jak wymyślaliśmy historię, to ona była naturalnie podzielona na 3 części, ponieważ wszystkie 3 części dzieją się w 3 różnych czasach. Właściwie 2 dzieją się w tym samym czasie, a środkowa wcześniej się dzieje. I żeby to tak naturalnie oddzielić, postanowiliśmy wstawić takie króciutkie przerwniki muzyczne i ponieważ to nie wymagało jakoś wielkiego zachodu, zostawiliśmy sobie to na ostatnią chwilę. Czasami tak się zdarza, że człowiek zostawia na ostatnią chwilę. No i jak już przyszło do nagrywania, to zrobiliśmy to totalnie spontanicznie na instrumentach, które akurat gdzieś leżały obok. Zupełnie spontanicznie te 2 wstawki instrumentalne nam wyszły. Właściwie to nie instrumentalne, bo w jednej robimy To ma swoją nazwę, proszę pana. O, ciekawe, czy wiecie, skąd to jest. I wyszły nam bardzo fajne 2 utwory, prawda? Dlatego może są troszeczkę dłuższe niż 2 planowaliśmy. utwory, one to nie są jakby 2 oddzielne, zupełnie nowe utwory, ponieważ one nawiązują do tych motywów, które się przewijają w innych. No tak, ale zresztą przez całą płytę, no bo jak płyta jakby opowiada jedną historię, to muzycznie też tam się przewijają pewne motywy. Jeden motyw zdradzamy, z którego Tak, z Tańca z trupów. Tak, Mówisz motyw, o tym, tak? Motyw z Tańca trupów właśnie przewija się też w innych utworach. Taka Myślałam, ciekawostka że powiesz, no właśnie nie, no niech sobie znajdą. Nie, bo mieli co innego znaleźć. To już To nie to mogą też tyle znajdą. szukać, przecież nie Ale znajdą. za to nie dajemy nagrody, za to inne damy No to nie nagrody. będzie im się chciało w ogóle. A tam się nie będzie chciało. Mi się właśnie zawsze chciało takie rzeczy, jak słuchałem płyt, jak się dowiedziałem, że coś tam, gdzieś tam, coś tam. Tego, Czyli to, taniec, motyw z Tańca trupów pojawia się gdzieś jeszcze. Nie powiemy gdzie. Ale jeśli chodzi o Taniec trupów, to co tam jeszcze było? Aha, że wstęp w stylu Chopina na fortepianie zagrałam, tak? A, Znaczy właśnie. w stylu Chopina. Bo stylu chodziło o to, że romantycznym. sam utwór, jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest mocno inspirowany Lisztem i to nie bez powodu, ponieważ ten utwór Lista, zależy jak mówić. No dobra. Ja mówię po węgiersku, tak? Nie, No właśnie, właśnie no. nie, ja mówię po niewęgiersku. Oni mają na odwrót i to jest najgorzej, bo tak Czyli wymyślili lista, bez sensu. utwór, a to brzmi jakby list napisał utwór. Dobra, nieważne, czyli ten gościu, no. Laszlo. Nie, ono inaczej. No dawaj, co Franciszek, tak? Co chciałeś Franciszek. powiedzieć? Tak, Utwór Franciszka jest utworem, który się nazywa Danse Macabre, czy tam Totem Dance, Dance Macabre, więc dotyczy właśnie tańca trupów i dlatego zainspirowaliśmy się nim. A to tu mam tą ciekawostkę powiedzieć, tak? Czy nie tu? Zależy którą, bo nie wiem, o czym w ogóle teraz mówisz, bo trochę jest, Sam nie wiem. no. Nie, no chodzi o to... nie, czekaj, dobra, już wiem. Jak już nagraliśmy ten utwór, to wpadliśmy na pomysł, że fajnie byłoby, jakby był wstęp na fortepianie, bo wiadomo, że Franciszek, był wirtuozem fortepianu takim i konkurował z Fryderykiem Chopinem o palmę pierwszeństwa w byciu wirtuozem fortepianu w tamtych czasach. No i przewrotnie właśnie na złość Franciszkowi Listowi powiedziałem, żeby Kasia zagrała ten wstęp, to intro do Tańca trupów w stylu Chopina. Nie, robiłam co mogłam. Nie wiem, czy mi wyszło, ale wydaje mi się, że fajnie wyszło. Może nie jest to bardzo w stylu Chopina, ale na pewno jest fajne i ma ten charakter właśnie taki romantyczny. No i to był taki żart w kierunku Franciszka, który nie zauważy go, bo nie żyje od ponad 100 lat. Jeszcze o Wędrowcy. Jest to taki wyjątkowy utwór, bo on po pierwsze ma w ogóle tak troszeczkę inny charakter. Jest dużo lżejszy, wydaje mi się, niż wszystkie pozostałe. W sensie bardziej taki, więcej powietrza tam jest. Bo to był jedyny utwór, który zaadoptowaliemy troszeczkę do tej historii. Bo on powstał wcześniej. I powstał na co? Po co go On pierwotnie, dostaliśmy takie zlecenie od wtedy jeszcze naszej rodzimej wytwórni, teraz już nie, żeby zrobić utwór na Eurowizję. I pisaliśmy go z myślą, żeby to był taki utwór
No, nie znamy się za bardzo na utworach na Eurowizję, chociaż już drugi to był utwór nasz na Eurowizję, ale się nie załapał kompletnie, jakoś nie trafiliśmy w nic. A potem powstała koncepcja, też dostaliśmy zlecenie, żeby zrobić na galę KSW ten utwór. I znowu go zaadaptowaliśmy, ale okazało się, że doszło do małej pomyłki, że oni chcieli od nas, ale bardziej folkowy utwór, a my zrobiliśmy mocniejszy, więc w rezultacie ani my nie zrobiliśmy tego utworu, ani wędrowcy, którzy się wtedy zupełnie inaczej nazywali, nie poszli na KSW. A potem jak już pracowaliśmy nad Dzikimi Polami, to stwierdziliśmy, że idealnie pasuje i dlaczego by nie, tylko musieliśmy mu troszeczkę zmienić tekst. No i rozbudować go, bo tak naprawdę to był krótki fragment. A rozbudowaliśmy pod tekst, więc nam się zrobił dłuższy niż ten pierwotny, bo dużo tekst dłuższy. akurat wyszedł jakiś taki długi. No, a to czyja to wina? No czyja właśnie, społeczeństwa. A jeszcze jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z utworami, to utwór Swadźba jest ciekawostka taka. Utwór Swadźba jest od połowy do końca dokładnie lustrzanym odbiciem tej części, która jest od początku do połowy. Łapiecie, o co chodzi? Po prostu jakby postawić w środku, to są lustrzane odbicia. Chodzi mi oczywiście o budowę utworu, o budowę formalną utworu, czyli jest wstęp, on się rozwija, ciach, idzie do połowy, a potem idzie w drugą stronę dokładnie. Tak. Prawie gramy od tyłu, ale prawie. Tak, a Swadźba jeszcze też może ciekawi Was, dlaczego tam na początku jest dźwięk takiej płyty gramofonowej, I ja też tam śpiewam w taki specyficzny sposób. Starałam się odwzorować takie takie wiecie, jak przed wojną się śpiewało. Nie wiem, na ile mi się udało, mam nadzieję, że ale właśnie chodziło nam, żeby uzyskać taki klimat, dlatego, że nam się jakoś tak po prostu skojarzyło z taką bo cała historia troszeczkę skacze z czasów w czasy. Tego dokładnie na płycie nie ma wytłumaczone, już mówię dlaczego, ponieważ zostawiliśmy sobie troszeczkę miejsca na dopowiedzenie tego na kolejnej płycie, tu już zdradzę, która będzie kontynuacją jakąś tej całej historii, ciągnącej się już od Swante Vita. Dlatego potrzebowaliśmy czegoś, co nam przeniesie w czasy bliskie kolejnemu wydarzeniu. I to jest właśnie 20-lecie międzywojenne i dlatego Kasia tam śpiewa właśnie z takim specyficznym eł. I jeszcze o Ataku Maszyn, bo tutaj nie wiem, nie zapisałam. Aha, no bo Atak Maszyn też jest takim utworem, który już całkiem bardzo, to nawet w opisie na płycie możecie to zauważyć, przenosi nas w te kolejne czasy. I w Ataku Maszyn chcieliśmy uniknąć, bo to jest taki, ta część historii jest bardzo poważna, nawiązuje do naszej historii i do tragicznych wydarzeń, ale nie chcieliśmy jak to powiedzieć? Mówić o tym tak wprost i mówić dosłownie i to są trudne tematy, wiecie, i tak naprawdę żeby ciężko nie antagonizować to oddać. nikogo, żeby nie robić problemów. Mieliśmy dużo różnych pomysłów na taki wokal mówiony w Ataku Maszyn. Pierwsze te pomysły byłyby nie do zaakceptowania ze względów politycznych. Możecie sobie dopowiedzieć w głowie, co tam chcieliśmy wstawić, ale wiecie, to się wiąże z tragedią, z rozstrzeliwaniem ludzi, z eksterminacją. I chcieliśmy to jakoś złagodzić i może przejść troszeczkę w żart, żeby nie być dosłownym, nie być wprost, a ponieważ lubimy Monty Pythona, czego nie ukrywamy, to przyszedł nam taki surrealistyczny pomysł do głowy, żeby po prostu została tam przeczytana, powiedziana w jakiejś formie, wyrecytowana czy wygłoszona instrukcja obsługi urządzenia. I nie powiemy, jakie to urządzenie, to sami sobie znajdźcie, ale jest to właśnie instrukcja obsługi pewnego urządzenia. Czyli tam chodziło nam głównie o brzmienie tego wokalu, także on po prostu pasuje tam, natomiast sama treść jest zupełnie niezwiązana z tym. Musicie zrozumieć, że jakbyśmy tam wstawili faktycznie jakąś treść, czy to w tym języku, w którym jest, czy w innym, też pasującym do tych wydarzeń, to byłoby to zbyt grube, rozumiecie? I ktoś mógłby na przykład zakazać puszczać albo coś, a nie, a chcemy, żebyście
mogli Nie posłuchać. o to nam chodzi. No. Chodzi nam o artystyczny przekaz i artystyczną wizję, a nie o jakieś... Poza tym musimy w dalszym ciągu opowiedzieć tą historię do końca, więc nie możemy sobie w ten sposób blokować.